Witamy w kolejnym filmie robionym do spółki z tym wariatem z 3B. Przed Wami główny bohater. Jak się przyjrzycie, zintegrowana kamizelka kuloodporna Gryf. I dzisiaj razem z Marcinem powiemy Wam, jak to wszystko ogarnąć do kupy. Scenariusz filmu zrobimy tak. Tu macie torbę, w której to wszystko przychodzi od producenta. Takie coś powinien żołnierz na pododdziale dostać. W środku ma kompletny system Gryf, który Wam za chwileczkę pokażemy. I żołnierz musi sobie to po prostu wszystko sam dopasować. Więc zrobimy tak, że za chwilę zdejmiemy tę torbę, wywalimy wszystko i po kolei będziemy to wykładać tak, żeby to mniej więcej tu zmieścić. Omówimy Wam szybciutko każdy element, a na koniec zrobimy konfigurację. W międzyczasie wspomnimy o instrukcji użytkowania, która jest dołączona do tej kamizelki. Jak ją zobaczycie, to klękniecie, bo to jest mistrzostwo świata instrukcji sprzętu wojskowego, nawet w Wojsku Polskim. No miała być instrukcja, co się śmiejesz? Miała być instrukcja. Miała być? Jest. To jest. Sztuka jest sztuka. Tak jest. A na koniec dopasujemy to, zmienimy znowu plan i pokażemy Wam Marcina w dopasowanym tym całym Gryfie. To zdejmujemy torbę i za chwileczkę wracamy. Ok, mamy wszystko wyjęte z torby i teraz tak, po kolei omówimy wszystkie elementy, te, które my mamy, bo jak sprawdzaliśmy z Marcinem, to ten zestaw może być jeszcze bardziej rozbudowany o elementy, których tu dla odmiany nie ma. Powiemy Wam pokrótce co z czym i do czego. Na koniec zrobimy konfigurację jakąś taką pod PSBS-a. No możemy. Znaczy generalnie to będzie tak bardziej chyba pod lekką piechotę. Z tego co widzę, cała ta konfiguracja tutaj jest tak jakby dla sekcji w WOcie. No to zrobimy taką konfigurację jak dla sekcji w WOcie. Przed nami leży zasadniczy element tego zestawu, czyli plate carrier, Gryf, tak? I co mamy tutaj w plate carrierze? No plate carrier, jak to plate carrier, służy do przenoszenia dwóch płyt balistycznych. Zacznijmy może od najciekawszej rzeczy, czyli od przyczyny, dla której w ogóle robimy ten film. Dlatego, że do tego zestawu dołączona jest instrukcja obsługi. Jest. Pierwszy raz spotkałem się z tym, że jest instrukcja obsługi do oporządzenia. To ją teraz Wam pokażemy. I ona jest, czekaj, ona tylnym. jest ciekawie w tylnym, tak, ona jest zaszyta tutaj. Jest świetna. Tutaj i mamy... To jest instrukcja obsługi. To jest Jakby instrukcja ktoś miał obsługi. wątpliwości, to jest instrukcja obsługi składająca się z 8 punktów plus jakieś tam uwagi odnośnie konserwacji chyba, tak? Wytrzymałości balistycznych Tak, płyt. przy czym jednym z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o obsługę, jest kamizelkę należy wyjąć z torby, bla bla bla, sprawdzić etykiety wyrobu, założyć kamizelkę i to, co jest najważniejsze, tak żeby żołnierz wiedział, jak to ogarnąć, do czego te wszystkie paski, klamerki służą, dopasować do tułowia za pomocą bocznych zapięć, ok, i długość kamizelki regulować poprzez zapięcia ramienne. I generalnie to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o taki bardziej szczegółowy opis. Jakiej myśmy paraleli użyli? Jedna była z samochodem, a druga? Tak, otwórz maskę. Naprawa silnika. Otwórz maskę. W celu naprawy silnika otwórz maskę i korzystając z dołączonych narzędzi napraw silnik. Tak. No mniej więcej tego typu instrukcja. Więc dlatego w ogóle robimy ten film o tej kamizelce. Dobrze, schowajmy tę namiastkę instrukcji. Przejdźmy do budowy samego plate carriera. Plate carrier, jak to zwykle plate carrier, składa się z dwóch paneli. Przedni, tylny, dwuczęściowy kamerband, który za chwilę Wam pokażemy. Panele na górze połączone są szelkami, w których jest regulacja. I teraz, no... Generalnie fajną rzeczą jest to, że to jest faktycznie modułowy system. To, co widzieliśmy, on jest przemyślany. Tak, koncepcja jest bardzo dobra. Koncepcja jest bardzo dobra, Koncepcja jest tak. bardzo dobra. No więc teraz tak, dlaczego Marcin powiedział, że jest modułowy? Chociażby dlatego, że pewnie się zastanawiacie, dlaczego tutaj mamy klamrę ROG, a tu mamy zawinięty panel rzepowy. Otóż możecie sobie wybrać sposób zapinania tej kamizelki. Domyślnie ona jest zrobiona z klamrą ROG, ale ta klamra jest tutaj
dopięta, Ona jest dopięta. na system MOLE. Ten cały element To jest fajny pomysł. jest powiem ci. przepleciony przez system MOLE i jest do tego doczepiona, tak, klamra ROK. I domyślnie używacie kamizelki zapinanej na klamry ROK. Tutaj pod spodem na tym przednim panelu pod przednią płytą, znaczy przednią klapą mamy klasyczne jak w innych kamizelkach panele rzepowe z przyszytymi do nich, to są trudno mówić męsko-żeńskie. Te drugie części klamer ROK, tak? Znaczy tu są te z pętelkami, tu są z Tak, haczykami. i tu się zapina to wszystko i mamy system ROK. Ale jeżeli ktoś nie chce mieć systemu ROK, to po prostu wywala ten panel stąd. Z kamerbanda wypinacie ten element, rozplatając system MOLE i wtedy możecie korzystać po prostu już z Klasycznie, zapinania. bez mała jak KWM-ka. Tak, jak na rzepika. A dodatkowo na tych obu częściach kamerbanda są naszyte żeńskie No to są klamry, tak, klamry, prawdopodobnie naprawcze w ogóle. W każdym razie, po co one są? One są po to, żeby dopiąć do tego chest rig, który jest w zestawie. Potem Wam to wszystko pokażemy, ale idea jest taka, że macie w zestawie chest rig, który możecie sobie skonfigurować już pod Wasze potrzeby. To znaczy to jest jest tylko kawałek ten panel chest riga, przedni. tak? To jest panel przedni z chest riga, tak żeby generalnie sobie na nim postawić ładownicę. Chest rig Wam pokażemy, ale generalnie chodzi po prostu o to, że jeżeli macie skonfigurowany chest rig, to te klamry są po to, że możecie go sobie tutaj po prostu dopiąć i używać tego jako panelu z ładownicami. To jest rozwiązanie bardzo podobne do amerykańskiego Tactical Assault Panel stosowanego w kamizelkach, to jest po prostu generalnie armijnych i piechoty morskiej. Tak, czyli tu jest typowy plate carrier, typowy wieszak na płyty, no i tyle. Tak, i teraz rozwijając to, co jest zapisane w tej fantastycznej instrukcji, na czym polega regulacja. Więc najpierw to musicie mieć dobrany rozmiar kamizelki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak już macie dobrany rozmiar kamizelki, to kamerband też jest w rozmiarach. To jest akurat L-ka. I wstępnie na obwód dopasowujecie sobie z tyłu pod tylną klapą, odpowiednio umieszczając po prostu końcówki tego kamerbanda. Tak? Możecie No, je tutaj sobie dosyć przypinać szeroko. bliżej, dalej, szerzej, węziej. Musicie po prostu to dopasować do swojego obwodu w okolicach dolnej części klatki piersiowej, tak? Mniej więcej. Zamykacie klapę, jest wstępnie to dopasowane. Dalej. Jeżeli korzystacie z klamer ROK, no to regulacja tu z przodu jest już mocno ograniczona, no bo teoretycznie można by sobie to trochę bardziej wysunąć albo trochę bardziej schować, ale to jest raczej trochę bez sensu. Dużo większą regulację zapewnią Wam te panele, jeżeli nie będziecie korzystać z klamer ROK. Jeżeli korzystamy z klamer ROK, to zasadnicze dopasowanie obwodu odbywa się na plecach i to tam musicie sobie to wyregulować. No i teraz... Wtedy ta kamizelka musi być dobrze dobrana rozmiarowo. No jak każda. Tak, ale o ile jesteś w stanie masz dużo większy zapas regulacji na samych rzepach, to jeżeli będziesz dobierać z klamrami, no to tutaj nie ma już czegoś takiego, że weźmiesz sobie o rozmiar za duży i to się jakoś dopasuje, bo tu się nie dopasuje. Tak, korzystanie z tych paneli rzepowych, z tego daje Wam dużo większą tolerancję rozmiarową. Jeżeli korzystacie z klamer ROK, to kamizelka raczej musi mieć dobrany rozmiar bez tolerancji, że tak powiem. Dobra, teraz tak, zobaczmy jeszcze sobie, tu na górze jest taka kieszonka, na różne przyda się, w środku jest jakiś jeszcze gumowy uchwycik. System montażowy, no to zmontujemy sobie później. Klapę można wypiąć, tę przednią w ogóle, bo ona jest No to jest wpięta. standardowy panel. Także. Tak, ona jest wpięta, ta klapa tu i na te rzepowe, te rzepiki się wypina i wyplata i można sobie ją wtedy zupełnie w ogóle wypiąć. Jeżeli na przykład będziemy korzystali z panelu chest riga,
Gwoli wyjaśnienia, Aczkolwiek dałoby się to zrobić lepiej. gwoli wyjaśnienia, po co są te pętle. Te pętle są po to, żeby przywiesić sobie ten panel czy striga tymi integralnymi hakami. I teraz najważniejsza rzecz. Regulacja na wysokość użytkownika. Tu mamy na ramionach takie potężne poduchy zmiękczające. Strasznie grube są. I pod nimi jest ukryty system regulacji na długość. Bardzo prościutki, bo to jest zwykła taśma przechodząca przez oczko klamry i z rzepikiem, i za pomocą tego dopasowujecie sobie kamizelkę do wzrostu użytkownika. I dlatego też byłoby jednak lepiej, tak nie zapniesz, byłoby jednak lepiej, żeby ta kamizelka była dobrze dobrana rozmiarowo. Zapiąć zapniesz, tylko ona będzie Ci się zawijać, nie? To jest to samo, co gdzieś że- tam w czekaj, KWM-ce czyli potrafiło mówisz, tak? wyjść. Tak, bo w tym momencie napinasz Tak i tak. ten okej. element, nie? Więc to będzie sobie tutaj funkcjonować. Miękkie masz tutaj, więc nie ma jakiegoś wielkiego problemu, aczkolwiek będzie się mogło troszeczkę... Czyli reasumując, zasadnicze dopasowanie kamizelki, to musi być odpowiednio dobrany rozmiar. Tutaj nie poszalejecie tak jak w KWM-ce. 2. Regulacja obwodu kamerbanda pod tylną klapą, dopasowanie tymi rzepami. Musi być zrobione dokładnie, jeżeli korzystamy z klamer ROK. Jeżeli korzystamy z paneli rzepowych, może być zostawiona trochę większa tolerancja, dociągniecie ją z przodu. Z przodu regulacja tylko w zasadzie przy tych panelach rzepowych. Te klamry, wysuwania tego na zewnątrz albo chowania bardziej nie polecamy. Regulacja na długość pod tymi poduchami, pod komfort padami. Klamra, znaczy taśma przechodząca przez klamrę i dopasowujecie sobie na długość kamizelki. Tutaj nie ma tego drugiego pasa wewnętrznego, tak jak jest w KWM-ce, Tego wewnętrznego, bo to więc jest plate to carrier. musi być faktycznie dobrze dobrana rozmiarówka. To tak na szybciutko jeszcze, jak się wkłada płyty do kamizelki. Należy oczywiście rozpiąć kieszeń. W środku jest taki uchwyt, taka powiedzmy rozpinana uprząż. Tasiemka bardzo właściwie, prosta bo to- tasiemka łączona rzepem, tak? Żadna filozofia. I jak się wkłada płytę? Bardzo prosto. Rozpinamy tę kieszeń, bierzemy, najlepiej kamizelkę jest ułożyć na płasko. Bierzemy płytę, wsuwamy ją do środka, zapinamy tę tasiemkę rzepikiem mocno. Zapinamy, tutaj dbamy o to, żeby na maksa, na ile się da dociągnąć po prostu to zapięcie kieszeni, zapiąć rzepem i gotowe, i z tyłu. Tutaj mamy podobną sytuację, przy czym tutaj nie ma tej kieszonki zewnętrznej, ona się tam potrafiła się czasami zawinąć, więc też dociskamy sobie to z góry, tak aby doszła tutaj do samego końca. A nasza instrukcja. Instrukcję zapinasz razem z klapą. Tak. Pamiętaj, żeby nie zgubić instrukcji, Tak, żeby bo nie bez zgubić, niej bez niej poradzisz. sobie nie poradzisz. Ok, jak najwyżej, jak najciaśniej. I w ten I już jest oto okej. sposób mamy sklarowanego plate carriera, którego potem Wam pokażemy już na Marcinie, a w międzyczasie pokażemy Wam pas. Pasoszelki. Tak, Tak, Można to pasoszelki są również w systemie MOLE, ale tutaj już bardziej współcześnie, ciętym laserowo. Z czego się składa pas? Pas składa się z podpasa, czyli mamy ten podpas wsadzany w szelki. On jest z jednej strony podszyty kordurą albo czymś takim nylonowym, z drugiej strony jest ostry rzep i na końcu jest miękki, ostry, po to, że to się tam zawija, zapina i traktujemy to jako pas. To jest pas Powiedzmy, że do spodni. do munduru, tak, do Wkładamy spodni mundurowych. Wkładamy to w spodnie mundurowe i do tego dopinamy sobie ten pas, który tu widzicie. To jest taki pas, podobny trochę do pasów od plecaków, pasów biodrowych od plecaków, z miękkimi takimi poduchami pokrytymi welurem. I tym welurem przyczepiamy go sobie do tego paska, który mamy w spodniach, tak? I to daje nam tyle, że ten zewnętrzny pas po prostu nam się nie rusza, nie przesuwa. Oczywiście, jeżeli nosimy ubranie ochronne wzór 128A, czy jak on się tam nazywa, ten Goretex tak zwany, Ceratex. albo Ceratex, albo cokolwiek
ciepłego, zimowego, no nie mamy dostępu do, znaczy pasek od spodni mamy schowany. To nosimy to po prostu w takiej konfiguracji, no odpowiednio regulując sobie docisk klamrą tutaj tą typu Cobra. Pas jest, tak jak Wam powiedzieliśmy, ma miękkie podkładki, plus jeszcze ma dopinane do tego takie oto szeleczki. One są dopinane w 4 punktach na No, są takie plastikowe standardowe. oczka, ale mają jeden ciekawy element, mianowicie z tyłu, zobaczcie, tu jest taka elastyczna taśma wszyta. To jest po to, że jak sobie to wszystko dopasujecie i te szelki dopasujecie sobie na wzrost tak, że one będą Wam faktycznie ten pas podtrzymywać, to w momencie, jak będziecie się tam, nie wiem, zginać, schylać, kucać, coś robić, to On będzie pracować razem to z wami. pracuje, nie podciąga pasa, a pracuje po prostu na tej gumie. I teraz tak, oczywiście podstawa, właściwe dobranie rozmiaru tego pasa, bo jak będzie za mały albo za duży, to go nie dopasujecie. 2. Wsadzacie sobie to w szlufki spodni mundurowych, dopasowujecie, to jest bardzo proste, no bo to jest po prostu tak, przekładacie, zaciągacie tak, żeby Wam było wygodnie, zapinacie i jest dopasowane. 3. Długość tego pasa wewnętrznego. Ona jest regulowana z tej strony na takim pasku z rzepem, tak? Przechodzącym przez klamrę typu Cobra. I tam sobie dopasowujecie po prostu z jednej i z drugiej strony, Obwód. dopasowujecie sobie obwód, regulując, przesuwając klamrę. Jak już sobie to wszystko dopasujecie, to zasadniczo możemy mówić o tym, że ten pas został wyregulowany. Oczywiście jeszcze pozostaje kwestia wyregulowania tych szelek, czyli robimy tak, zapinamy to na sobie i potem, najlepiej z pomocą kolegi w sumie, zwłaszcza z tyłu, dopasowujecie szelki tak, żebyście czuli, że one podtrzymują ten pas. Znaczy nie chodzi o to, żeby one Was ciągnęły, ale z drugiej strony jak zapniecie pas, to one nie mogą sobie luźniutko zwisać, no bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Szelki są po to, żeby przenosić częściowo obciążenie z pasa na barki użytkownika, tak? Ale tylko częściowo. Ani ten pas nie może wisieć na tych szelkach, ani z drugiej strony te szelki nie mogą wisieć luźno, bo to wtedy nie działa. Co dalej? Mamy tak, mamy tu nacięcia, o których Marcin wspomniał, systemu MOLE, ale mamy też wycięcia tu i mamy takie sloty tu. Po co to wszystko jest? Ano to wszystko jest po to, że możemy do tego podłączyć kaburę do pistoletu WIS 100. Te przecięcia są po to, że jeżeli chcecie dopiąć coś na zewnątrz, co jest na zwykłą szlufkę, przelotkę, to po prostu wyciągacie pas, przekładacie go tu na zewnątrz i tu go z powrotem chowacie. To trzeba pokazać od razu. Najlepiej pozbyć się sprzączki. No i I teraz widzicie, Marcin wyciągnął ten pas na zewnątrz, na kawałku i dzięki temu tu możecie przyczepić sobie coś, co jest mocowane na klasyczną szlufkę, jak bagnet do kałacha albo inne tego typu rzeczy, które nie są mocowane systemem MOLE. Jeszcze jest jedna mała, ale dość istotna rzecz. Mianowicie jak popatrzycie sobie, to tutaj w środku są takie szlufki i ten pas musi przechodzić przez tę szlufkę, dlatego że ta szlufka ogranicza ruch tego pasa w środku. Tak? On jest tutaj, z tyłu on jest dopięty na rzepika, żeby się nie ruszał, ale dalej za jego utrzymanie, tutaj są te szlufki. tak, odpowiadają te szlufeczki. Tu macie przełożoną, no tu nie jest przełożona, bo pas jest wyciągnięty na zewnątrz, więc nie ma jak być przełożone. Ale musicie pamiętać o tym, żeby przez te wewnętrzne szlufki ten pas przełożyć, on wtedy będzie po prostu bardziej stabilny. Teraz jeszcze króciutko na temat Znaczy są zasady cztery punkty mocowania, typu odnośnie dokładnie takie regulacji same. długości szelek. Najprostsza metoda, wyciągnąć ten pasek tak, żeby nie dokonywać regulacji, kiedy on będzie tutaj w tych oczkach. Łapiemy odpowiednią długość i wracamy.
Można wrócić, ewentualnie możecie zawinąć i tutaj macie gumeczkę, pod którą to wkładacie, żeby Wam to nie dędało. No i tak postępujemy z wszystkimi 4. Tak jak mówiliśmy, do tylnych najlepiej jest wziąć kolegę, przednie możecie sobie już doregulować zupełnie samodzielnie. Macie chest-rig, tak? Chest-rig składa się zasadniczo z 4, powiedzmy, no dobra, 5 elementów. Ten panel przedni, powiedzmy coś na kształt admin panelu, szelka pozioma odpowiadająca za dopasowanie w pasie i 2 krzyżujące się szelki, które podtrzymują ten panel i ten panel z przodu i krzyżują się na plecach, tak? I teraz jak tego można używać? Tego można używać na kilka sposobów, dlatego żeśmy go rozłożyli. Mamy przedni panel, na którym możemy sobie dopasować ładownicę, jak tam chcemy. Tak jak mówiliśmy, ten zestaw, który my dostaliśmy, jest rozbudowany, ale nie ma na przykład kieszeni na radio, nie ma, czego tam nie było, składanej mapy tego poddupnika i nie ma pokrowca na camelbacka i tam są jeszcze w ogóle jakieś takie kieszenie cargo typu L, typu coś tam. Tam jest dosyć jakieś szeroko. takie dziwne wynalazki, ale nawet z tego zestawu, który mamy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli tutaj wyjdą Wam 4 pojedyncze ładownice do karabinka, a po bokach możecie założyć jeszcze te 2 podwójne ładownice do karabinka, czyli 2, 4, 6, 8 magazynków możecie na tym spokojnie przenosić. I teraz jak tego używać? No więc podstawowa konfiguracja, sam panel przedni z szelkami. Dopinamy sobie te szeleczki tu na haku. I mamy zamocowane je z przodu, a następnie, korzystając z tych klamerek, dopinamy to niejako po przekątnej do klamerek górnych i wszystko uzupełniamy tym paskiem, który odpowiada za dopasowanie tego wokół tułowia. I to jest taka bazowa konfiguracja chest-riga. Dalej, możemy ją zwiększyć o admin panel. Czyli tu rozpinamy sobie rzepik. To jest taka płyciutka kieszonka z rzepikiem. Bierzemy admin panel, wklejamy go rzepem do środka. Czekaj, tu się zawinęło. Dobra, z tego się nie strzela. Zapinamy. Mamy dopięty ten panel przedni i teraz bierzemy sobie to, dopinamy, przekładamy, to musicie dopasować już na wysokość indywidualnie. Przez te szelki typu X przekładamy, zapinamy, wracamy i w ten sposób mamy podpięty chest-rig z panelem admina. I to jest taka w sumie najbardziej rozbudowana konfiguracja. Oczywiście tu dopinamy ładownicę, tu możemy dopiąć sobie admin panel i tak dalej. Ale jak to wszystko zdejmiemy, to tak jak żeśmy Wam powiedzieli wcześniej, wracamy do konfiguracji minimalistycznej, wracamy do naszej kamizelki, którą troszeczkę żeśmy przekonstruowali, bo odpięliśmy przedni panel, który w konfiguracji z panelem od chest-riga jest zbędny. Dlaczego? Dlatego, że chest-rig, ten panel od chest-riga ma tu od spodu takie panele z rzepikiem. I te panele, tak one są zabezpieczone. Odbezpieczamy, przyklejamy sobie ten panel z przodu, tak żeby nam całkowicie zakrył tego rzepa. Podczepiamy go tutaj haczykiem i następnie przypinamy z boku tymi klamrami, które początkowo wydają się po nic. I w ten oto sposób mamy plate carriera gryf z przypiętym panelem od chest-riga. I tak, to jest trzecia konfiguracja, w której można nosić chest-riga.
Tak. A teraz przechodzimy już do drobnicy, pokażemy Wam na szybko poszczególne elementy. Co mamy dalej? Mamy dalej 4 ładownice Odkryte, nie, Szybkie. bez zabezpieczenia, tak. do karabinka, czyli do magazynków od karabinka Grot, teoretycznie też do beryla. No nie sądzę, wiesz. Ładownice bardzo proste, mocowane systemem MOLE, w środku sztywnik. No tak wykonane. Tu macie shock cord, którym możecie sobie regulować w jakimś tam zakresie retencję tej ładownicy. Bardzo prościutkie ładownice. Tu jest teoretycznie taka wykładzina, która powinna być antypoślizgowa. No teoretycznie jest, z naciskiem na teoretycznie. No ale mamy 4 ładownice, które potem dopniemy i pokażemy Wam, jak to wszystko skonfigurować. Dalej, mamy 2 podwójne ładownice, już mocniej skomplikowane. One zasadniczo są ładownicą z klapą, tak jak tu widzicie. I teraz możecie tę ładownicę zapiąć na klamrę, ale możecie też odblokować rzepik w środku i zapinać tę ładownicę z rzepikiem. Ale pytacie, po co jest to, ten shock cord? Ano po to, że klapa jest zdejmowana, jest wpinana na rzepa i możecie z tego zrobić ładownicę szybką, czyli korzystać już tylko z tego zabezpieczenia z shock cordem regulowanym z tyłu ściągaczykiem. Oczywiście regulacja retencji też na shock cord ze stoperem. Czyli 2 podwójne ładownice, które mogą być ładownicą z klapą albo ładownicą szybką na 2 magazynki do karabinka. Dalej. Ładowniczka do pistoletu. Jedna. Jedna w komplecie. Jedna w komplecie, bo uznano, że skoro WIS przychodzi z 2 magazynkami, no to jeden macie w pistolecie, a drugi macie w ładownicy na oporządzeniu. Pytanie, co jest, jak chcę Do kieszeni. na strzelnicy rozładować broń? Do kieszeni. Chyba tak. No ale jest ładowniczka, ona jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o koncepcję do tych ładownic szybkich do karabinu, tylko jest po prostu znacznie mniejsza. Co mamy dalej? Dalej mamy kieszonkę na granat. To jest kieszonka na granat. Teoretycznie tu piszą, że to jest na RG42 albo na F1, czyli na oba typy granatów używane w Wojsku Polskim. Zapinana klamerką, przypinana na jeden rząd Wiesz co? mole. Ja jestem ciekawy, czy one by tutaj faktycznie tak... Znaczy Teoretycznie no jest rozciągliwe, ale... no powinno tu wejść. No, Mistrzostwo Świata to nie jest, ale jest, tak? Kieszeń na granat. Na szczęście wszystko tu macie opisane, więc jakby ktoś nie wiedział co do czego, to jednak jest. Dalej mamy coś, co jest fajne, bo tego nie ma generalnie w oporządzeniach. To są takie 2 kieszenie dosyć sporych rozmiarów, zapinane klamrą z klapą. Pod pojemnik klapą z taśmą do UKM-a. Tak, i to jest na setkę do UKM-u. Bardzo fajna rzecz, bo Tak, tego nie ma. Tego nie ma. KM-iści zawsze mają problem z przenoszeniem. Tak, to widać, skrzyń. że ktoś o tym pomyślał. Więc to jest bardzo duży plus. Dalej mamy 2 ładownice w postaci takiej kieszonki. I to jest dla strzelców to wyborowych. jest Bor Sako. Tak, czyli to, co jest obecnie na wyposażeniu. Prościutka ładowniczka z klapką na 1 magazynek do karabinu wyborowego. 2 sekcje mole do mocowania. Element, który bardzo spodobał się Marcinowi i który jest jednym z fajnie zaprojektowanych elementów tego systemu. Torba na maskę przeciwgazową MP6 w formie takiej bardzo kompaktowej torby. Marcin się zastanawiał, czy maska tam wejdzie i wykminiliśmy, że wejdzie. Wejdzie, musi być dobrze poskładana. Tylko trzeba ją dobrze sklarować. Tak, i tutaj taka uwaga z mojej strony. Pamiętajcie, że MP6 mają taką fajną fiszbinkę plastikową w środku i ja bym tej fiszbinki używał, gdybym to przenosił. Żeby to się nie gniotło, tak. Torba jest fajna, dlatego że zobaczcie, ona jest w tej chwili zapięta, ale dostęp do niej
jest bardzo szybki, bo wystarczy szarpnąć i ona się po prostu odpina. Zapinanie na 2 suwaki, ale połączone linką, więc też bardzo szybko można sobie to zapiąć. I teraz najfajniejsza rzecz w tej torbie, sposób mocowania. Bo można tę torbę mocować za pomocą systemu MOLE, tak jak widzicie tutaj, normalnie dopinając to do oporządzenia, ale ona ma tu jeszcze takie szlufki. 3. I to nie jest tylko do tego, żeby to przełożyć przez pas, ale zobaczcie, mamy w zestawie jeszcze 2 paski. Taki krótki z klamrą i dłuższy taki z rozciągliwą gumą. Jak to działa? Otóż bierzemy sobie ten krótki pasek z klamrą, przekładamy go sobie przez tę górną szlufeczkę, zapinamy tu, blokujemy, kontrujemy drugim rzepikiem, a ten element w podobny sposób wieszamy na pasie. Dzięki temu mamy torbę, którą można podwiesić pod pas, ona jest wtedy na wysokości uda i wtedy wykorzystujemy pasek, który ma Marcin, przekładamy go przez obie te szlufeczki. I po prostu zapinamy wokół uda. Więc jeżeli nie macie miejsca na pasie, a czy na oporządzeniu, to możecie to dopiąć do pasa. No jest to możecie... fajnie jest to wymyślone. I to można dopiąć właśnie do pasa tego, który jest w zestawie, przez jeden z tych otworów od spodu. Tak? Po to są te otwory w tym właśnie pasie. Piechota doceni. I może tak dupniemy tę maskę. Tak. Worek zrzutowy. No worek jak worek. Tak, worek jak worek. Nawet nieźle usztywniony na górze. Tak, to jest zrobiony lepiej niż ten, który jest w KWM-ce. Tu wychodzi Tak. na to, że to będzie działać, te fiszbinki będą działać, one są chyba nawet inne. Fiszbinki są fajne, natomiast co jest mniej fajne, za mały jest ten kołnierz. Ten kołnierz powinien być większy. On tu niewiele robi tak naprawdę w tej chwili. Wiesz co? Otwory odpływowe, lepiej byłoby tu wszyć siatkę. Tak. Byłaby dużo bardziej skuteczna, no ale dobrze, że chociaż są te otwory. Mocowanie klasyczne, plus oczywiście możliwość zwinięcia tego worka. Czekaj, zróbmy to. Dobrze, Zróbmy to tym razem inaczej. Klarowanie worka, tak, zrzutowego. Nie ma potrzeby zwijania go w kopertę. To jest po prostu na tyle sztywne. Będzie zajmował trochę więcej miejsca na pasie, ale nie ma potrzeby zawinięcia go. Znaczy on generalnie i tak jest w miarę kompaktowy, wiesz? Jest długi, ale da się go w miarę dobrze zwinąć. Wiesz, zwinąć go można. Nie, ja tutaj szczerze mówiąc w kopertę ja bym go nie zwijał, bo nie ma tak naprawdę potrzeby, wiesz? Zwinięty worek. Dalej. Kieszeń typu cargo z 2 małymi wewnętrznymi kieszonkami. No, zwykła kieszeń typu cargo na suwaczek. Nie ma się nad czym rozwodzić. I ostatnie 2 elementy, w zasadzie 3. Jeden, apteczka. No to już jest taki większy panel, nie? Tu z jest miejscem właściwie na stazę. Tu jest miejsce na stazę. paskę uciskową. Na opaskę uciskową. Mocowana niestety tylko pionowo, więc będzie dziwne, musiała... nie? Dziwne. Dziwne, tym bardziej, że ona jest wysoka. Tak, i on będzie I powiem Ci, że wyciągnąć. ona jest wyciągana, więc tak naprawdę... No to wyciągaj. Czekaj, no wiesz co, ona jest wyciągana, ale jest w ten sposób. Dziwne jest to, że nie ma poziomego montażu. Tak, zobaczcie, jest montaż tylko pionowy, a ona lepiej by funkcjonowała, jakby była w montażu poziomym. I najlepiej by było zrobić ją wyciąganą na obie strony. No ale jest jak jest. Apteczka wyciągana z uchwytem. W środku... Nie, tu jest na bogato. Tu jest gumę tak, na że... bogato. Wszystko da się tutaj upchnąć bez najmniejszego problemu. Przedostatni element, to ten się spodobał Marcinowi. To jest fajne. Oj, to jest rewelacyjne. Bo to jest panel administracyjny, który może być danglerem. Dlatego, że tu jest rzepik, którym możecie go sobie podpiąć z przodu kamizelki w klapie. Ale jeżeli ten rzepik schowamy do środka,
to uzyskujemy klasyczny admin panel mocowany na kamizelce na górnej części. Czyli może być albo na górnej części, albo na dolnej. I teraz Marcin Wam to otworzy i pokaże, bo jemu się strasznie to spodobało. Mnie się spodobało, wiesz, powiem Ci tak, docenią to przede wszystkim nawigatorzy, bo to jest coś, czego na przykład do tej pory mi brakowało. Tutaj macie małą kieszonkę, ja bardzo często tutaj krokomierz miałem schowany, natomiast jest tak naprawdę niewiele tutaj jest miejsca, natomiast to, co jest bardzo fajne, to mapnik. Zobaczcie, to jest naprawdę fajnie przemyślane. Każdy, kto prowadzi, doceni ten element. Czyli mamy w środku miejsce na 4 przyrządy do pisania, jakieś dodatkowe przyda się, nie wiem, pakiety baterii. Tutaj spokojnie cokolwiek. wchodzi kompas. Tak, To widać, że jest kompas. idealnie zrobione pod kompas. Busola AK1. Nie używam busoli, używam Albo kompasów. tak, busola albo kompas, no i jakieś inne rzeczy. Plus ten To jest świetne, to jest bardzo fajnie panel zrobione. na mapę i to chyba nawet będzie... To jest wodoodporne. To jest wodoodporne. To jest po prostu wodoodporne, zwijane, łapane żetikiem To jest fajne, to jest naprawdę przemyślane i wpinane do środka. I noszone, tak jak żeśmy mówili na wstępie, noszone jest albo na szczycie kamizelki na klatce piersiowej, albo może być noszone w formie danglera. Ostatnia rzecz, bardzo rzadko spotykana w polskim sprzęcie. Słuchajcie, szok i niedowierzanie. Zestaw naprawczy. i to co je, i tu jest wszystko. I to jest wszystko, co może się na dobrą sprawę... A nie, widzisz, brakuje jednej rzeczy. Jakiego typu igły brakuje? Hakowej. Są zwykłe, proste igły. Ja bym dodał igłę hakową. Co mamy? Łata naprawcza 20 na 15 cm. Klamerka zatrzaskowa na taśmę, szerokość 25 mm, sztuk 2. Taśma poliamidowa 25 mm, 1 metr bieżący. Taśma samoszczepna haczyk. Taśma samoszczepna pętelka, obie o szerokości 50 mm, obie po 1 metrze bieżącym. Sznur gumowy 3 mm, 2 metry. Nici poliamidowe, 1 szpulka, zestaw igieł, 1 komplet. Więc jeżeli coś Wam się zepsuje, to za pomocą tego zestawu naprawczego będziecie sobie mogli to naprawić, o ile umiecie szyć. Dobra, mamy tak, mamy Marcina, bez głowy co prawda, ale głowa Marcina w tym momencie nie jest najważniejsza. Marcin ma na sobie konfigurację pasoszelek, czyli pasa z szelkami, zrobioną poglądowo. Oczywiście no, to jest system modułowy, więc każdy może sobie zrobić tak jak chce. A Marcin zrobił tak, po kolei lecimy. Tu mamy tę szybką podwójną ładownicę w konfiguracji... Nie, to nie jest szybka, to jest ta... To jest ta bez klap, znaczy ta z klapą, ale zrobiona w konfiguracji tak. szybkiej. Marcin zdjął klapę. Dalej mamy worek zrzutowy zwinięty i teraz apteczka. To jest dosyć istotne. Zobaczcie, że ta apteczka tutaj, ona jest zrobiona w konfiguracji odwrotnej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Marcin teraz ją będzie ciągnął, złapie uchwyt, to jest w stanie wyszarpnąć ją w dół. Próbowaliśmy tę apteczkę założyć w górę, Powiem i tak, niestety- moja mobilność jest dość wysoka, tak bym ale powiedział. musiałbyś mieć trzeci staw, żeby to wyciągnąć. Ale musiałbym to dobrze wyciągnąć, bo... No, Tak, no i nie. teraz z drugiej strony, możesz mi to chwilowo oddać, z drugiej strony zobaczcie, kabura jest zupełnie poglądowo, bo ona jest za wysoko, o kaburze będzie osobny film, ale założyliśmy, żeby Wam pokazać, że jest, tak, że się montuje. Dalej mamy, Marcin założył po prawej stronie pokrowiec na maskę przeciwgazową, ten, który mu się tak bardzo podobał. Ja bym go założył po lewej stronie bardziej, chociaż nie wiem gdzie, bo po lewej stronie mam worek zrzutowy. Ale powiedzmy, że... Większość osób założyłaby po lewej, przy czym tak prawdopodobnie będzie to robione, ponieważ zgodnie z nową PSBS-ką worek zrzutowy ma być z tyłu, centralnie. centralnie. Co jest od razu, Bez sensu. mówimy, bez sensu. To jest w ogóle, no nieważne. Założenie jest takie, że masz sięgnąć do worka prawą i lewą ręką, ale jeżeli masz w worku
może, znaczy nie odpinaj, ale te worki są dosyć duże i teraz wrzucisz sobie do tego worka 3-4 magazynki, masz go centralnie z tyłu, usiądź. No jest pozamiatane. Tak? Dobrze, dołożymy do konfiguracji Marcina chest-rig i zaraz wracamy. Ok, mamy Marcina, który ma założony, jak widzicie, chest-rig, skonfigurowany prosto. Mamy 3 pojedyncze szybkie ładownice na jeden magazynek do karabinka. Mamy ładownicę jedną na granat, bo jedna jest w zestawie. Można by ewentualnie, gdyby była, założyć ładownicę jeszcze na radio albo z tej strony zamiennie z ładownicą na granat. Ewentualnie można by tu przypiąć tenże mały admin panel. O, w ten sposób Marcin go tylko przyłoży, żebyście zobaczyli, jak by to wyglądało. Może być tak, tylko wtedy trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Utrudnione wyjęcie magazynka. Znaczy, te ładownice są o tyle fajne, one są elastyczne, nie? Więc tak czy siak jesteś w stanie ten magazynek sobie pobrać, ale no jednak dostęp jest troszeczkę utrudniony. Także albo tak, albo też z w przodu. ten sposób. Tak, to... I teraz zobaczcie, o co chodzi w tym chest-rigu. Bardzo ważne jest prawidłowe jego dopasowanie, czyli dopasowanie szelek na wzrost i bardzo ważne też jest dopasowanie po obwodzie pod Tutaj, klatką żeby tak. piersiową. I teraz zobaczcie, regulacja szelek tych w formie litery X jest w tym miejscu i ona jest dwustopniowa. Jedna jest taka, że można sobie samemu na dobrą sprawę dociągnąć na maksa, ciągnąc te taśmy w przód, a druga jest w tym miejscu i do tego już jest wymagana pomoc kolegi, żeby Wam to dociągnął, a Wy resztę już dociągacie sobie z tej strony. Podobnie wygląda z drugiej strony. A teraz zobaczcie pasek ten w obwodzie, tak? Tutaj. On również ma regulację taką końcową tu, ale zasadnicza regulacja jest w tym miejscu. To na dobrą sprawę możecie spróbować wyregulować sami, ale najlepiej jest, jeżeli założycie tego chesta i kolega Wam to będzie ściągał, a Wy będziecie mówić, czy jest ok, czy nie jest ok. Dlaczego ten pasek jest ważny? Obracamy się. Dlatego, że jeżeli go nie dociągniecie tutaj, Czekaj, ja go zluzuję. to zobaczcie, co się dzieje. Przy próbie wyjęcia magazynka, tu na dole nie macie w ogóle oporu i cały ten chest-rig będzie Wam się bujał. Oczywiście Marcin teraz odpiął ten pasek, ale podobny efekt jest w momencie, kiedy On ten wystarczy, pasek... że jest delikatnie poluzowany. Tak, on musi być dopasowany po prostu sztywno. Tak, to musi być dopięte, inaczej tak naprawdę będzie nam latać nawet w trakcie biegania. I mamy Marcina już w najcięższej konfiguracji. Jak możecie zauważyć, wywaliliśmy przednią płytę kamizelki, znaczy nie płytę, przednią klapę kamizelki i zastąpiliśmy ją panelem po prostu chest-riga, tak? Gdybyśmy nie korzystali z panelu chest-riga, to zakładamy tę przednią klapę, co Wam żeśmy pokazywali już wcześniej. Mamy więc dopięty przedni panel od chest-riga, zaczepiony hakami, przyczepiony rzepami i złapany klamerkami tu z boku. Ten admin panel z mapnikiem umieściliśmy w formie danglera nerki, ale można go też przypiąć w tym miejscu, tak jak pokazywaliśmy Wam to wcześniej. Z czym tutaj jest też całkiem fajnie. I teraz zobaczcie, jak Marcin ma wyregulowaną kamizelkę. Oczywiście boki są dociągnięte tak, jak powinno być dociągnięta, a górna płyta jest mniej więcej 2,5 cm poniżej górnej krawędzi mostka i to jest optymalne ułożenie tej płyty. Ona nie może być za wysoko, bo wtedy raz, że nie chroni dołu, a dwa, że wbrew pozorom wcale nie jest wygodniej. Nie może być też za nisko, no bo wtedy odsłaniacie górę. To jest tylko płyta i to jeszcze ścięta z boku, więc ona musi być... Teraz Marcin może się złożyć wygodnie do strzału z pistoletu, jakby wyciągnął ręce, tak jakby się składał, tak? A w momencie, jeżeli tę płytę byście podciągnęli za wysoko, to podcięcie wchodzi już wyżej i zaczynacie mieć konflikt ramienia z tą krawędzią płyty, co nie jest fajne. Zobaczcie z tyłu. Z tyłu też jest na optymalnej wysokości, bo chroni po prostu płyta ważne organy,
a jednocześnie nie utrudnia poruszania. Kamerband jest dociągnięty, więc stabilizuje kamizelkę w pasie, w dolnej części, tak? Bo to nie jest pas. Jednocześnie kamizelka jest tak wyregulowana, że nie ma konfliktu z pasem tym battle belt, tak? Czyli z pasem pierwszej linii. Jest użytkownikowi po prostu wygodnie i może się spokojnie, swobodnie poruszać. No więc macie Marcina, przednia płyta, tylna płyta, dwie płyty boczne, dopięty panel przedni od Chestriga, nereczka z przodu, kamizelka jest poprawnie wyregulowana i mniej więcej tak to powinno wyglądać. I mamy nadzieję, że dzięki naszemu przydługiemu filmowi uda Wam się te kamizelki poznać, dopasować, skonfigurować tak, jak Wam pasuje. Dobra, kończymy, bo już gadamy za długo. Jak to było? To tyle na dzisiaj. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.